Plisa zakładana może być bardzo dobrą alternatywą dla ściągacza. Można ją zrobić na maszynie dziewiarskiej jednopłytowej, nie jest elastyczna i lepiej zachowuje kształt dzianiny. Mam na imię Joanna i zapraszam do obejrzenia, jak wykonać taki brzeg na dwa sposoby. Pierwszy jest tradycyjny, a w sposobie drugim zastosuję nić do szycia, aby otrzymać gładsze wykończenie. Obydwie metody zaczynam od przerobienia paru rzędów włóczką pomocniczą, którą zmieniam na nić nylonową. Nawlekając ją, dobrze jest zostawić jeden koniec krótszy, ułatwi to potem jej wyciągnięcie z robótki. Przerabiam jeden rząd. Nić nylonową zamieniam na włóczkę właściwą, aby zacząć przerabianie plisy. Do przerobienia wewnętrznej części plisy wielkość oczek ustawiam na 4, o jeden numer mniejszy niż wielkość oczek dla całej pozostałej części robótki, który jest 5. Pomniejszenie to spowoduje mniejszą grubość tej części plisy, dzięki czemu cała grubość brzegu będzie mniejsza po jego złożeniu i mniej widoczna. Zapobiegnie to też wywijaniu się spodu do góry. Zawieszam ciężarki i przerabiam połowę rzędów przeznaczoną na całą plisę pomniejszoną o 1. Na przykład, jeśli na całą plisę trzeba przerobić 28 rzędów, a na połowę 14, to przerabiam teraz 13 rzędów o wielkości oczek 4. Przed przerobieniem 14 rzędu zwiększam wielkość oczek na 7, o 2 numery więcej od wielkości właściwej dla robótki i przerabiam tylko jeden rząd. Rząd ten będzie stanowił krawędź plisy, a jego luźniejsze oczka spowodują, że powstała krawędź będzie bardziej płaska. Ponownie zmieniam wielkość oczek, tym razem na właściwą dla danej robótki, w moim przykładzie na 5 i przerabiam kolejne 14 rzędów. Zdejmuję ciężarki i przy pomocy przekładacza nakładam pierwszy rząd oczek przerobiony włóczką po nici nylonowej na igły im odpowiadające. Dobrze jest wybrać nić nylonową o kontrastującym kolorze, aby łatwiej było widać oczka do nałożenia. Nabieram na transfer górną pętlę oczka pomiędzy sąsiednimi oczkami z nici nylonowej i nawlekam je na odpowiadające im igły. Gdy na końcu będzie brakowało jednego oczka do przełożenia na igłę, proszę się nie martwić, tak jest prawidłowo. Po zakończeniu przesuwam oba rzędy oczek do tyłu, igły wysuwam do przodu i po przerobieniu rzędu plisa jest gotowa. Po przerobieniu kolejnych paru rzędów wyciągam nić nylonową, dzięki czemu część zrobiona włóczką pomocniczą odpadnie i kontynuuję dzianie robótki. Drugi sposób jest bardzo podobny do pierwszego, z tą różnicą, że pierwsze dwa rzędy po nici nylonowej przerobię nitką do szycia. Nitkę wybrałam w tym samym kolorze co włóczka, aby nie była widoczna po prawej stronie. Nitkę nawlekam na wózek i przerabiam dwa rzędy. Następnie zmieniam nitkę na włóczkę właściwą i przerabiam 11 rzędów o wielkości oczek 4. Zmieniam teraz wielkość oczek na 7 i przerabiam tylko jeden rząd, który będzie krawędzią plisy po złożeniu. Ponownie zmieniam wielkość oczek odpowiednią dla robótki właściwej, w moim przykładzie na cyfrę 5 i przerabiam drugą połowę plisy, to jest 14 rzędów. Widoczny rząd z większymi oczkami będzie później krawędzią plisy. Po przerobieniu 14 rzędów zdejmuję ciężarki i nabieram oczka z pierwszego rzędu przerobionego nićmi do szycia na odpowiadające im igły na płycie. Oczka te są znacznie cieńsze niż włóczka właściwa. Pozwoli to na uzyskanie mniej widocznej linii, w której obydwie części będą połączone. Dzięki temu połączenie to nie będzie tak widoczne jak w sposobie pierwszym. Po nawleczeniu oczek przerabiam parę rzędów, po czym wyciągam nitkę nylonową i kontynuuję dzianie robótki. Na zdjęciu widać połączenie rzędów zrobionych z nici do szycia z robótką właściwą. Na kolejnym zdjęciu widać obydwie plisy. Po lewej plisa wykonana sposobem drugim, a po prawej sposobem pierwszym. Łączenie na plisie po lewej stronie jest mniej widoczne, mimo że ustawienia maszyny dla obydwu próbek były takie same. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że obydwa sposoby okażą się pomocne.
Zapraszam do zostawiania komentarzy i zadawania pytań, a także do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.